Czy to, co Elon robi, ma sens? Jak weźmiemy sobie taką analogię, że idziemy na Mount Everest, czyli na szczyt szczytów, no to nie bierzemy byle kogo ze sobą. Jeżeli nie poradzą sobie z tym, no to super doświadczenie. I to zależy po prostu, co kogo motywuje. Mówią, że jak Elon mówi, że masz podskoczyć, to jedyne co, to pytasz, jak wysoko. Ja nie widzę tego u siebie w zespole. Musi mieć pewność, że załoga będzie lojalna, że załoga spełni jego oczekiwania. Tak? Musicie zadać sobie pytanie, czy to, co dzieje się u was, to jest to, co wy chcecie robić, czy to tego nie chcecie? Komunikuje bardzo jasno, wręcz tak po prostu pięścią w twarz. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski I Paweł Rykowski. Dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek, bo udało nam się zaprosić dwójkę team liderów z naszego huba IT w firmie eMAG. Jest to specjalny odcinek, będziemy dzisiaj dyskutować też na bardzo ciekawy temat. Naszymi gośćmi dzisiaj są Michał Puczłowski, bardzo mocny technicznie deweloper, architekt, ale również świetnie przygotowany jako lider. To jest poparte ponad 10-letnim doświadczeniem na tym stanowisku. Oraz Ania Bałobuszko, jest team liderką od prawie 3 lat. Ma background testerski, więc jest bardzo skrupulatna, analityczna. Ceni sobie otwartą komunikację, nie lubi bullshitu i to jest bardzo fajne właśnie w różnych dyskusjach i w tego typu rozmowach. I jestem bardzo podekscytowany, że udało nam się zaprosić Anię i Michała do Nerd Management. Skoro mamy taki mocny skład z naszej firmy, to powiem wam parę słów o eMAG, żebyście też mogli sobie przypomnieć, bo dawno o tym wam nie przypominaliśmy. Jesteśmy czołowym e-commerce w Europie Południowo-Wschodniej. Jesteśmy obecni w Rumunii, na Węgrzech, w Bułgarii. Mamy w naszej grupie cały ekosystem dla naszych klientów, to znaczy nie tylko jesteśmy sklepem z szerokim asortymentem towarów ze wszelkiej możliwej kategorii. Mamy również modę, dostawy jedzenia, supermarket online ze świeżymi produktami, własną firmę kurierską, automaty dostawcze i kilka innych mniejszych przedsięwzięć. W Warszawie mamy nasz hub IT. Mamy 4 zespoły deweloperskie. Ania, Michał i Paweł są team liderami 3 z tych zespołów. Mamy również 2 zespoły produktowe i trochę takich stanowisk pomocniczych. Pracujemy nad różnymi komponentami takiego naszego firmowego systemu, który ma dużo różnych odnóg, dużo różnych komponentów. Skupiamy się na dostarczaniu wartości naszemu biznesowi i naszym klientom oczywiście. Pracujemy w duchu agile, ale również oprócz tego, żeby dostarczać tę wartość, no oczywiście, żeby zarabiać kasę, to kładziemy duży nacisk na to, żeby robić naszą robotę dobrze. Kładziemy nacisk na architekturę, na jakość naszej pracy, no i to uwidaczniamy ciągłym takim inwestowaniem w rozwój naszych ludzi. I co jest istotne, to te rzeczy, o których tu mówimy z Pawłem w Nerd Management, te wartości, te pomysły, te różne techniki, to nie jest coś takiego, co sobie wymyślamy jakoś od czapy, tylko to są różne rzeczy, które stosujemy w naszych zespołach, które również Ania, Michał testują, podpatrujemy i właśnie o tym tutaj mówimy. Tak, i to jest ważne nie tyle, żeby się tutaj chwalić, w jakiej to super firmie pracujemy, ale przede wszystkim nas często pytacie, czy nasz kontekst jest adekwatny do tego, co wy robicie, ponieważ wiele osób pyta, czy te nasze rozwiązania, one się sprawdzają w dużej skali. No jak widzicie, tak, ta skala u nas jest ogromna, te doświadczenia są faktycznie poparte pracą właśnie w dużej skali, co myślę, że jest dużą wartością dla was tutaj wszystkich, którzy nas oglądacie i słuchacie. I to, co jeszcze warto powiedzieć, no to my mamy bardzo dużą autonomię jako polski hub, więc możemy tak naprawdę podejmować decyzje na wielu szczeblach i dużo rzeczy robić, sprawdzać, testować i dzięki temu eMAG jest naszym takim poligonem do tego, żeby te różne rzeczy sprawdzać, przetestować i później się z wami podzielić tym, co działa, jak również tym, co nie działa. A przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, to jest druga kwestia, która jest trochę inna niż w dotychczasowych odcinkach. Normalnie rozmawiamy z różnymi gośćmi i oni się wymądrzają, albo my się wymądrzamy na jakiś temat. Natomiast dzisiaj będziemy mieli dyskusję. Dyskusję na temat, który jest gorący, ale który też właśnie w naszym gronie kilka razy mieliśmy rozmowę na kawie czy na firmowych Teamsach i to jest gorący temat, który nas rozgrzewa. Będziemy rozmawiać o tym, co wyprawia ostatnio Elon Musk. Stwierdziliśmy, że to jest taki fajny przypadek zarządzania w IT na wysokim poziomie
I na pierwszy rzut oka to może być dziwne czy kontrowersyjne, ale stwierdziliśmy, że fajnie o tym porozmawiać. Dla tych z Was, którzy nie są na bieżąco, zrobię takie bardzo szybkie streszczenie, żeby nie przynudzać tym, którzy są na bieżąco. Damy również linki do artykułów, gdzie to jest fajnie opisywane na bieżąco i właściwie można się ze sprawą zapoznać. Ale tak w dużym skrócie, Elon Musk, miliarder, ma kilka firm, które odnoszą sukcesy, albo przynajmniej dużo się dookoła nich dzieje. Tesla, SpaceX, przejął Twittera. Właściwie z dnia na dzień zaczął wprowadzać różne zmiany. Ludzie sobie spokojnie pracowali w środowisku, które było uznawane za jedno z lepszych, fajniejszych miejsc do pracy w technologii. Trochę takie środowisko, jakie my staramy się budować, czy też udało nam się zbudować. Twitter był chociażby jedną z pierwszych takich znanych, dużych firm, które zapowiedziały przejście w 100% na pracę zdalną. Na zawsze, tak powiedzieli. Więc ludzie się oczywiście pokupowali domy gdzieś tam daleko od miasta, i zaczęli z tego korzystać. Gdy Elon Musk przyszedł, zwolnił wszystkich na szczycie, CEO, CFO, różnych innych osób. Potem się zaczęła taka kaskada różnych dziwnych rzeczy. Pierwsza rzecz chociażby, kazał ludziom drukować kody, które napisali w przeciągu ostatnich 30 dni, żeby on i jacyś deweloperzy z Tesli, którzy wziął ze sobą, zrobili review tego kodu, wydrukowanego na papierze. Potem stwierdził, że trzeba to wszystko wyrzucić do kosza. W sobotę rano ogłosił nowy projekt, czyli ten taki znaczek niebieski przy profilu na Twitterze, z deadline'em na poniedziałek rano. I dużo osób cisnęło przez weekend, a ostatecznie po tygodniu czy dwóch projekt poszedł do kosza. W kolejnym tygodniu połowa załogi została zwolniona, ale bez jakiegoś widocznego schematu. Na przykład ci, co cisnęli w weekend, niektórzy z nich zostali zwolnieni, a takie osoby, które oficjalnie mówiły, że one nie mają zamiaru czegoś takiego robić, zostały. Poznikały ważne zespoły odpowiedzialne za ciągłość działania. Jest totalny chaos. Nie wiadomo, kto został, kto co przejął, ludzie są poprzesuwani po działach. Zmieniono struktury. Według nowych zasad, które zostały już wdrożone, każdy lider powinien mieć 20 lub więcej podwładnych i oczekuje się, żeby przynajmniej 20% czasu poświęcał na kodowanie. I następnego dnia po tych zwolnieniach już zaczęto dzwonić do ludzi z prośbą o powrót. Potem pierwszy kontakt w ogóle od nowego szefa do ludzi to była informacja, że od następnego dnia muszą zacząć pracować z biura, nawet jeżeli, mieszkasz 300 km od siedziby firmy. A w kolejnym e-mailu zapowiedział, że będzie wymagał hardkorowej pracy, wielu nadgodzin. Jeżeli komuś to nie pasuje, to ma dobę na decyzję. I z najnowszych informacji wynika, że jednak wiele osób zdecydowało się zrezygnować z Twittera. To jest takie streszczenie z tego, co się dzieje i chciałbym zaprosić Pawła, Anię, Michała do tego, żebyśmy sobie o tym podyskutowali. Cześć, dziękujemy, że przyjęliście nasze zaproszenie. Cześć. Cześć wszystkim. Jak myślicie, słuchajcie, czy to, co Elon robi, ma sens? W końcu założył i kierował wieloma firmami, które odnoszą sukces. Jest najbogatszym człowiekiem na świecie. Z niczego to się nie wzięło. Nie jest tak, że tę fortunę odziedziczył od kogoś. Czyli jednak te firmy, które są, to działają, więc czy to w ogóle ma sens? Może on chce, żeby na przykład zostali ci, którzy będą za nim podążać, jak za guru? Może się kieruje emocjami, albo może czymś innym? Jakie jest wasze zdanie? Trudno powiedzieć, bo musimy jeszcze spojrzeć na to, że Elon poprzednio miał tylko taki hardware biznes, a to jest software i tutaj trochę w inny sposób ludzie przyzwyczajeni do pracy. Plus Elon, on zawsze buduje taką, jako community, coś takiego, ludzie, którzy lubią takie hardcore pracy. Może to jest dobre podejście. Nie wiem, na ile dobrze zwalniać 50%, a za 50% jeszcze może pójść plus 25% i zostaną 25 najlepszych. Nie wiem, jak tym rządzić. Na 100% te menedżery, team lidery, które zostają z Elonem Muskiem w taką sytuację chaosu, jeżeli oni poradzą sobie z tym, to super doświadczenie. To będziesz w stanie pracować gdziekolwiek, w jakichkolwiek warunkach. Ja uważam, że nie ma tam emocji u Elona Muska. Były tam emocje, to nie zwalniałaby osoba 50%. Także tutaj się jakaś strategia. Nie zazdroszczę pracownikom Twittera teraz, bo na pewno są w bardzo stresującej sytuacji. Zarówno ci, którzy przeszli przez ten pierwszy etap zwolnień, tak samo ci, którzy gdzieś tam zostali i mają dużo nowych wyzwań. Natomiast to, co robi Elon aktualnie,
To jest takie bieganie takiego kurczaka z odciętą głową. Mam wrażenie, że te jego decyzje są zupełnie chaotyczne, nie poprzedzone jakimkolwiek planem, nie poparte jakimikolwiek argumentami. No, zwolnienie na dzień dobry całego zarządu, no to mogę jeszcze zrozumieć, no bo przychodzi nowy CEO, chce pokazać, ja tu teraz rządzę, wszyscy, którzy teraz rządzili, dziękuję, do widzenia. Natomiast zwalnianie załogi operacyjnej, pracownicy, zespoły deweloperskie, no to już jest zupełnie dziwne, ponieważ jeżeli firma była dobrze zarządzana i te zespoły jakoś tam funkcjonowały na co dzień, no to raczej ciężko sobie wyobrazić, że ta sama praca, te same projekty będą dalej kontynuowane połową tego headcountu, który był do tej pory. Poza tym te praktyki, które wdrożył na początku, typu drukowanie i przeglądanie kodu, to są zupełnie oderwane od rzeczywistości software'owej. Jeżeli ktoś czytał taką mądrą książkę Accelerate autorstwa pani dr Nicole Forsgren oraz 2 innych autorów, no to tam jest jasno wyłożone, że metryki, którymi się powinno mierzyć pracę zespołów deweloperskich, określać, czy ta praca idzie dobrze, czy źle, no to nie jest liczba linii kodu, którą zespół naklepał przez ostatnie 30, czy tam 60, czy 90 dni i jak, nie wiem, naklepaliście tego kodu, powiedzmy 100 linijek dziennie, to jest dobrze, jak tylko 30 linijek dziennie, to jest źle. I przykładamy sobie linijkę i wszyscy, którzy napisali mniej kodu niż ileś tam linii, no to dziękuję, do widzenia, zwalniamy. Takie metryki, którymi powinno się mierzyć wydajność i pracę zespołów deweloperskich, no to jest lead time, cycle time i MTTR, czyli mean time to restore, czyli taki jakby wskaźnik, ile czasu zajmuje średnio zespołowi deweloperskiemu przywrócenie danej usługi do działania po awarii. Dodatkowo te metryki są względne, tak? Tego nie można porównywać między zespołami, tylko zespół powinien sam sobie mierzyć te wskaźniki i patrzeć, jak to się zmienia w czasie. No a tutaj przychodzi mądry pan, miliarder, wielki founder dużych firm technologicznych i mówi, no to teraz pokażcie mi swój kod i ja tutaj razem ze swoimi specjalistami z innej firmy będziemy oceniać, czy wasz kod jest dobry, czy niedobry, czy się nadajecie, czy nie. Także to jest zupełnie dziwne. Podobnie z tą zmianą struktur, przez redukcję etatów, przez przeorganizowanie firmy w taki sposób, że liderzy mają po 20 osób pod sobą i jeszcze 20% czasu muszą poświęcać na prace programistyczne, no to jest zupełnie nierealne. Nie wiem, jaka wcześniej była struktura zespołów deweloperskich, ale zakładając, że to jest taka maksymalna liczebność zespołu zwinnego, czyli 7 do 9 osób w zespole, no to jeżeli ten nawet team leader trochę czasu poświęcał na to programowanie, a z doświadczenia wiem, że raczej 50% to nie jest, bo zdarzają się okresy, gdzie przez parę tygodni jako lider zespołu deweloperskiego nie mam nawet chwili, żeby coś poprogramować, albo mam tak mało czasu, że nie opłaca się za coś brać i potem zawieść zespół, bo będą czekać na mój kawałek pracy i nie będą w stanie skończyć swojej pracy, bo gdzieś tam będą zblokowani przez to, że ja nie mam czasu i nie mogę razem z nimi programować, no to jeżeli dostaję, nie wiem, dajmy na to 2 albo 3 razy więcej osób pod siebie i staję się ich liderem, to w ogóle nie wyobrażam sobie, że ci liderzy mają jakikolwiek czas, żeby jeszcze programować. Chyba że ich szef, wszystkich szefów, czyli CEO, tego wymaga, no to w przypadku tak braku wyrozumiałości ze strony szefostwa, to najprawdopodobniej ucierpi i ta strona liderska, czyli zarządzanie zespołem, i ta strona techniczna, czyli programowanie, tudzież inne prace techniczne. A ja myślę, że tutaj jeżeli masz 20 osób w zespole i musisz tam, z tego co rozumiem, tam to minimum czy maksimum te 20% na napisanie kodu, to tutaj nie chodzi, że przejmujesz się swoim zespołem. No tam są jakieś ludzie, coś tam robią i oni muszą tam wykonywać wszystko po deadline. Nie masz czasu, żeby kimś zaopiekować się. Tutaj nie ma tych. Znaczy na przykład u nas w firmie mamy spotkanie 1 na 1. No w tym przypadku to nie będzie tych spotkań 1 na 1, chyba że zwalniasz kogoś. Bo to nie da się ogarnąć 20 osób i jeszcze napisanie kodu, a żeby napisać kod, no to musisz wejść w kontekst, zrozumieć, o co chodzi. Nie wiem, ciekawe jak to wyjdzie, bo tu sytuacja jest taka, że poprzednio u Elona Muska firmy były, które on tworzył sam od zera i to taki hardware. A tutaj już coś istnieje, coś na produkcji i on od razu już powiedział, że tam super duży dług technologiczny, który oni muszą tam wypełniać następne 10 lat.
Także jakiekolwiek zmiany, to muszę działać na produkcie. Także to dość ciekawe. I ty, jak wspomniałeś, Michał, już tych zespołów operacyjnych nie ma, że też pisali takie sytuacje, że ktoś dostał on-calla tej aplikacji zespołu, którego już nie było w firmie. I ta osoba nie wiedziała, co robić z tym. Ja się z wami jak najbardziej zgadzam, bo to jest to wszystko, co mówimy tutaj w Nerd Management właśnie i że to nie ma, jakby taka struktura generuje bardzo dużo problemów, takie zarządzanie generuje bardzo dużo problemów, ale moim zdaniem największy problem w tym wszystkim to, że zobaczcie, wielu z nas w tym momencie jest wpatrzeni w Elona i to jest taka wielka telenowela, która po prostu się dzieje za drzwiami danej firmy, no bo my koniec końców, jeżeli nie pracujesz w tym momencie w Twitterze, w SpaceXie, to tak naprawdę no to docierają do ciebie jakieś strzępy informacji. Jest to ciekawe przez to, że no to jest Elon Musk, to jest SpaceX, to jest Tesla, ale równie dobrze to może być każda inna firma, która powiedzmy jest na nią hype. I to nas odciąga od naszej pracy. To, na co ja bym chciał zwrócić uwagę, to że no dobra, co oni sobie robią, to niech sobie robią. My nie jesteśmy Elonem Muskiem, nasza firma nie jest Elonem Muskiem i tutaj tak, żeby się odciąć jakby od niego samego, to ja pamiętam wypowiedź ludzi ze Spotify'a odnośnie modelów Spotify'a, kiedy był taki wielki boom na to, że każda firma się restrukturyzowała na to, żeby potworzyć teraz gildie, składy, triby i to było po prostu coś tak modnego i wszyscy byli tym tak zafascynowani i po prostu każda firma to robiła. Prawie nikt nie wiedział dlaczego, ale wszyscy to robili, bo był na to hype, było to bardzo takie napompowane, firmy zaczynały to podłapywać, że Spotify to tak robi, tylko że później Spotify, tłumacząc się z tego, stwierdzili, że słuchajcie, to jest coś, co my zrobiliśmy u siebie metodą prób i błędów i to działa dla nas i my tak naprawdę cały czas to rozwijamy. To nie jest wzór czy recepta na sukces, tylko to jest coś, co działa u nas i każda firma, która jest inna, tak naprawdę to nie musi działać. I tak samo doświadczenia Twittera obecne moim zdaniem też się nie przełożą nijak na to, co dzieje się u nas czy u was w firmie. No przełożyć się może nie przełożą, ale jednak możemy się czegoś nauczyć albo czegoś dowiedzieć, zaobserwować pewnego rodzaju procesy. I to też daje do myślenia, no bo te metody, z którymi Elon przyszedł do Twittera, to jest moim zdaniem takie dopasowanie metod startupowych, takiego hardkorowego startupu, gdzie załóżmy wszyscy mamy w to jakiś wkład, może nawet jeszcze nie zarabiamy na tym, tylko po prostu inwestujemy swój czas po to, żeby być milionerami w przyszłości, do takiej już okrzepłej korporacji, dużej firmy, gdzie pracują ludzie, którzy są specjalistami wysokiej klasy, pracują tam po kilkanaście lat, ale z drugiej strony mają swoje życie, mają swoje rodziny, mają swoje zobowiązania, no i oni oczekują, że po pierwsze będą traktowani w odpowiedni sposób, ale z drugiej strony też pewnej stabilizacji. I moim zdaniem to jest trochę takie zderzenie tych światów, właśnie nałożenie takich metod, tak jak wspomniałem, startupowych do firmy, która jest bardziej ustabilizowana. I tutaj z tego mi się pojawiają dwa pytania. Pierwsze to jest takie, czy to ma sens, żeby to, co domyślam się, że Elon chciałby osiągnąć, czyli zmienić Twittera na taką firmę, powiedzmy, ala startupową, gdzie są tylko ci ludzie, którzy będą za nim podążać. Tak jak słyszałem, że niektórzy inżynierowie w Tesli mówią, że jak Elon mówi, że masz podskoczyć, to jedyne co, to pytasz, jak wysoko. Czy to jest właśnie tak, że może on po prostu chce odsiać sobie takich ludzi? I pytanie, czy to jest jakaś metoda? Czy przeprowadzenie ludzi przez piekło i odcięcie tych, którzy po prostu nie pasują do takiego sposobu działania, a zostaną ci, którym to się podoba, albo po prostu chcą. Chociaż nie pojawiło się jeszcze żadne informacje, a domyślam się, że to by jednak wyciekło o tym, czy Elon coś obiecał tym, którzy zostaną. Na razie chyba nic oprócz ciężkiej pracy i wielu godzin nie obiecał do tej pory, a jednak właśnie w startupie no to jest ta obietnica, że jak się uda, to będziemy bogaci. Może to jest jakaś metoda właśnie, może czasem zespół potrzebuje takiego właśnie przejścia przez takie piekło, przez taki hardcore, żeby się zintegrować, utrwalić i robić wielkie rzeczy, a nie tylko taką pracę dzień po dniu. Co o tym uważacie? Co o tym myślicie? Tutaj jakby jest różnica pomiędzy Elonem Muskiem i innymi tam jakimiś firmami, bo on robi jakieś rzeczy, które zmieniają taki day-to-day life. Tam, nie wiem, ta Tesla, kiedy powstała, ten SpaceX i tak dalej, różne te projekty. Ja z ciekawością patrzę na to, co się dzieje w Twitterze
Bo no to ciekawe, jak ludzie na to reagują. Ale jak podejście, to ja nie patrzyłam na to, że to jakieś podejście. To nie jest podejście, to po prostu ja na to patrzę, że po prostu jest człowiek, który ma jakiś tam cel wysokopoziomowy i absolutnie nie interesuje go, jak to będzie zrobione. Absolutnie nie interesuje żadna empatia. Jeżeli człowiek pozwala sobie zwalniać ludzi przez Twitter, to tutaj chodzi o zero empatii. Także ma cel i chce sobie po prostu osiągnąć. Ja na przykład nie widzę tego u siebie w zespole, coś takiego, bo no, ja nie jestem taką osobą i mogę na przykład jakieś tam rzeczy od różnych tam liderów przyjąć, nie wiem, różnych wybitnych ludzi, ale ja na 100% miałam, że w moim zespole to nie zadziałało i ja nie jestem taką osobą, która lubi siedzieć cały czas na rekrutacjach. Ja więcej wkładam w swój zespół, żeby nam się pracowało komfortowo przy różnych tam projektach. Także nie wiem, czy to jest sposób, to po prostu jakaś akcja. Nie mogę powiedzieć, że to jakieś podejście. Mi się z kolei wydaje, że Elon Musk jest taką kontrowersyjną postacią, ma niestandardowe metody, ale jak widać z jego poprzednich przedsięwzięć, widać, że w jakimś sensie są bardzo innowacyjne. Jakiś czas temu nikt sobie nie wyobrażał, że prywatna firma może doprowadzić do tego, zbudować taką technologię, że za pieniądze prywatnych inwestorów będzie w stanie wynosić satelity na orbitę. Elon założył SpaceXa, co prawda miał jakieś tam wsparcie technologiczne z NASA, sam tego nie zrobił, ale kiedyś to było niewyobrażalne. Kiedyś ludzie sobie wyobrażali, że tylko bogate mocarstwa jak Stany Zjednoczone, Rosja, czy też Związek Radziecki wtedy są w stanie takie pieniądze zainwestować i tak rozwinąć technologię, żeby te rzeczy osiągnąć, które teraz są dostępne w zasadzie dla prywatnej firmy. To samo z Teslą i samochodami elektrycznymi. Kiedy Elon zakładał Teslę, to ludzie nie wyobrażali sobie, że samochód taki dla Kowalskiego może być napędzany czymkolwiek innym niż paliwami powstałymi przez rafinację ropy naftowej, czy też gaz ziemny. Teraz samochody elektryczne już są powszechne i w zasadzie każdy producent ma to w swojej ofercie, ale widać, że Elon idzie za tym, że jest mocno time to market, tak? Przewiduje, w zasadzie wyprzedza konkurencję z tymi swoimi pomysłami, tak jak założył SpaceXa, czy tam Tesla, czy Starlinka, to gdzieś tam realizuje przedsięwzięcia, które jeszcze paręnaście lat temu wydawały się totalnie bez sensu albo wręcz niemożliwe do zrealizowania. Być może, tu przechodząc do tematu naszej dyskusji, być może zakup Twittera i to, co teraz robi w Twitterze, ta polityka jego zarządzania firmą, może też się coś za tym kryje. On tam wspominał, że chce budować jakiegoś Twittera 2.0, jakąś nową platformę komunikacji. Może po prostu zakup firmy był dla niego tylko sposobem, żeby zapewnić sobie wykwalifikowaną kadrę specjalistów, która będzie realizować tą jego wizję, tą jakąś nową platformę komunikacji. A to, o czym Krzysiek mówiłeś, czyli to, że może po prostu chce zatrzymać przy sobie tylko te osoby, które jakby popierają tą jego wizję i mają podobną wizję albo po prostu są tacy bardzo odporni na stres, na taki styl zarządzania, to jest jakaś droga do tego, bo jeżeli chce realizować tą swoją wizję zarządzania i jakiś tam projekt duży, to musi mieć pewność, że załoga będzie lojalna, że załoga spełni jego oczekiwania. I to jest super, Michał, co powiedziałeś, bo myślę dokładnie tak samo, bo zobaczcie, jak weźmiemy sobie taką analogię, że idziemy na Mount Everest, czyli na szczyt szczytów, to nie bierzemy byle kogo ze sobą. To może załoga, która tam była, może pomóc na jakimś tam etapie, może coś zrobiła fajnego, doprowadziła tą firmę do jakiegoś poziomu, ale jeżeli chcemy wyciągnąć ją na mistrzostwo świata, na szczyt szczytów, to już muszą być ludzie, którzy w to wierzą i chcą sami dla siebie tak naprawdę pójść, bo w tym jest dużo sensu pod takim względem właśnie odsiania tych ludzi, którzy nie chcą sami z siebie iść tą drogą, bo to jest kwestia kultury. Łączenie firm, kupowanie firm, zawsze to jest starcie dwóch kultur, które się muszą wymieszać w jakimś stopniu. I ta kultura, która wychodzi tutaj ewidentnie od kupca, kogoś, kto przejmuje daną firmę, to
jest narzucana, ale to nie jest nic złego. W sensie to jest okej, że ludzie po prostu z tego odchodzą, no bo to im nie pasuje, jakby wizja się zmieniła i tak samo tyczy się to firmy każdego z was i waszych zespołów i waszych ludzi, bo jeżeli macie, ja na przykład miałem też taki case u siebie w zespole i to jest coś, co jest normalne, że kiedy na poziomie wartości, na poziomie wizji i na poziomie tego planu, gdzie my chcemy iść, jeżeli ta droga jest wspólna, no to super, to idziemy razem. Ale jeżeli ta droga zaczyna się rozjeżdżać, zaczynamy się rozjeżdżać na poziomie wartości, to nie ma siły, żeby ludzi utrzymać, więc im szybciej odejdą, tym lepiej. Więc Krzychu, może coś w tym jest, że próbuję to też zrobić tak na siłę, to może też coś w tym jest, bo to na pewno proces przyspiesza. Tutaj nie można odmówić Elonowi, że on te wartości, które są dla niego ważne, komunikuje bardzo jasno, wręcz tak po prostu pięścią w twarz. A w jaki sposób my w naszych zespołach możemy definiować to, co jest dla nas ważne, te takie nasze wartości, pryncypialne zasady? Aniu, wiem, że wy w swoim zespole to fajnie robicie. Znaczy u mnie w zespole to powstało od czasów covidowych, jak zaczęli pracować zdalnie i rekrutować ludzi do zespołu. Postanowiliśmy, że potrzebujemy gdzieś spisać takie rzeczy, które dla nas, osób, które pracują tam ileś lat w firmie, już rozumiemy po prostu, jak to działa u nas i musimy to spisać. Te rzeczy to rozpisywaliśmy, jak wszystko u nas działa w zespole, jak komunikujemy, taki kontrakt wewnątrz zespołu. I jeszcze jest coś takiego jako cele zespołu, które ustalamy razem w zespole i czego chcemy osiągnąć. I te cele to nie po prostu coś, czym inspirujemy się, bo jak Krzysztof mówił mnie, że nie lubię bullshitu, no to nie lubię cele, które po prostu sobie leżą. To znaczy ustalamy jakiś plan, czy to da się nam osiągnąć to w 1 rok, czy w 2 lata. Po prostu ustalamy tam konkretne kroki do osiągnięcia tych celi. I najważniejsze, żeby każdy członek zespołu miał do tego dostęp, rozumiał, o co chodzi. I nie przyjmujemy jakieś tam cele, które na przykład nie rozumiemy dlaczego, nie robimy coś, żeby po prostu coś robić, albo implementować jakąś technologię, która po prostu jest popularna na rynku i zrobimy to też, bo wszyscy to robią i my też możemy to zrobić, także coś takiego. I to pomaga przy łączeniu zespołu pomiędzy sobą. I pomaga ludziom, jak już oni wiedzą, że na przykład tam mamy cel i coś chcemy z tym robić, no to pozwala ludziom na przykład pomyśleć o tym, ktoś przychodzi z jakimś ciekawym pomysłem, że a może zrobimy nie tak, a tak. To fajnie i pomaga łączyć zespół, jak mówiłam poprzednio, że także to jest transparentnie. I kontrakt, komunikacja pomiędzy zespołami, że na przykład mamy ustalone, że nam wystarczy na code review 1 approve i to wewnątrz zespołu my to ustalamy. Ale to takie pryncypowo to nie coś, co wybite w kamieniu. To my robimy review tego czasu do czasu i odświeżamy, odcinamy te rzeczy, które nie potrzebujemy. Bo tworzyć taki proces, żeby był proces. Ja też nie za bardzo lubię biurokrację, żeby tam było wszystko rozpisane, krok po kroku. To coś, żeby nam pomogło z onboardingiem i coś, co ustaliliśmy, taki nasz kontrakt. Z Elonem, no to ja nie wiem, to dość chaotyczna sytuacja, jak u niego wygląda. Ja kiedyś na kawie rozmawialiśmy o tym pierwszy raz. Mówiłam, że to dla mnie Elon Musk to taki Kim Kardashian wśród nerdów. Także ja z ciekawością po prostu patrzę, co się dzieje w Twitterze i dla mnie Elon Musk robi tyle, na ile ludzie jemu pozwalają. Także jeżeli komuś pasuje pracować w takim zespole, z takim menedżerem, no to okej, to człowiek zostaje, jeżeli nie, to nie, to jakby nie ma czegoś takiego. To masz zawsze wybór. Także ja bardzo spokojnie na to patrzę, na tę sytuację z Elonem. Dość ciekawe, jak to wygląda w takim software engineering, zarządzanie takimi zespołami pod presją. Po prostu mi ciekawe, czy nie wrócimy my z tym na przykład na 15 lat, to co było poprzednie, że wtedy było takie podejście od starego zarządzania firmami, kiedy tam musisz siedzieć jakieś tam godziny na spotkaniach, ileś linii kodu musisz tam robić, albo jeszcze coś, takie różne rzeczy były dziwne.
jak mierzy Twoją efektywność, czy nie zainspiruje to kogoś wrócić do tych starych praktyk? Zwłaszcza jeżeli zobaczą, że to działa. U Ilona na przykład za kilka miesięcy się tak okaże. Powiedziałaś, Aniu, o wartościach, definiowaniu tych wartości, tego, co jest ważne dla zespołów, a skoro mamy Michała z nami, to jeszcze chciałbym Michała spytać o kwestię, którą Michał teraz rozpracowuje, czyli taki element Team Topologies, który się nazywa Team API, który jest takim elementem komunikacji zewnętrznej zespołów i to też jest coś, co bardzo usprawnia tę komunikację, prawda, Michał? Tak, prawda, właśnie rozpoznajemy bardziej ten temat, bo zostaliśmy gdzieś tam z Krzyśkiem zainspirowani tym podejściem po przeczytaniu Team Topologies, książki, którą polecam gorąco wszystkim liderom i menadżerom pracującym w IT. Tutaj Ania powiedziała fajną rzecz o tych Team Principles i to, co ja to tak rozumiem, że to jest takie wewnętrzne zasady, gdzie ludzie w zespole ze sobą współpracują i te zasady są gdzieś spisane, określone, także jeżeli na przykład przychodzi nowa osoba do zespołu, no to ma wszystko na tacy podane, wie, jakie zasady panują w zespole. Natomiast pytanie, no co zrobić, jeżeli my mamy potrzebę nawiązania współpracy z jakimś innym zespołem? No wiadomo, że jeżeli współpracujemy już z jakimiś zespołami, no to znamy te zasady, ale powiedzmy przychodzi do nas biznes i mówi, słuchajcie, musicie waszą aplikację teraz zintegrować z taką aplikacją, którą się zajmuje jakiś tam zespół. My nie znamy tego zespołu i teraz pytanie, jak w ogóle się z nimi dogadywać, jak współpracować, czy na przykład pozwalają na pull requesty do swojego repozytorium, swojej aplikacji, czy na przykład trzeba im zgłaszać feature requesty. No i tutaj z pomocą przychodzi właśnie Team API, czyli taka koncepcja, gdzie zespół ustala, w jaki sposób życzyłby sobie, żeby współpracowano z nim. Czyli jeżeli ktoś chce do nas przyjść i chce, żebyśmy w aplikacji, której używają na przykład inne zespoły, coś dorobili, jakiś endpoint w API, albo dorobili jakąś funkcjonalność, albo zmienili jakąś funkcjonalność, to mamy powiedzmy taką stronę gdzieś ogólnie dostępną na jakimś firmowym SharePoincie, Confluencie albo innym narzędziu. Ważne, żeby to było takie widoczne i łatwo dostępne, nie za jakimś tam logowaniem, że trzeba zgłosić jakiegoś ticketa, żeby dostęp ktoś przyznał, otrzymać approval na ten dostęp i tak dalej. To powinno być publicznie widoczne dla wszystkich pracowników w firmie najlepiej i wtedy podsyłamy linka albo wręcz wszyscy wiedzą, gdzie taka strona istnieje, na przykład jest gdzieś tam ogłoszona w opisie naszego zespołu, no i ktoś z innego zespołu wchodzi sobie na taką stronę i widzi, aha, dobra, oni zajmują się taką i taką aplikacją, jeżeli widzę jakiś błąd, to buga powinienem zgłosić w ten sposób, tam to jest opisane, w jaki sposób zgłaszać najlepiej bugi. Jeżeli chciałbym jakiś nowy feature, no to proszę, tu jest pokazane, jak zgłosić nowy feature, czy to jest ticket w jakimś systemie ticketowym, czy to jest po prostu zrobienie historyjki w Jirze i przypisanie do jakiegoś projektu, czy też w inny sposób, w jaki zespół to sobie opisuje. W takim Team API warto też umieścić informacje właśnie o projektach, o dokumentacjach naszych projektów, bo może ten zespół, który potrzebuje z nami się skomunikować, może nie musi nawet nam, nie wiem, zawracać głowy, żeby jakieś spotkanie organizować i jakiś temat rozpoznawać, tylko może po prostu wystarczy, że sobie wejdą do dokumentacji, do której link tam będzie się znajdował i sami sobie przeczytają i dowiedzą się, w jaki sposób załatwić swoją sprawę. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby się usztywniać i jakby odpychać te takie próby komunikacji od nas, bo jesteśmy introwertykami i boimy się w ogóle odezwać do innych osób. Natomiast chodzi o to, żeby nie marnować bez sensu czasu. Jeżeli coś można spisać i wszyscy będą mieli do tego dostęp, to dużo mniej czasu trzeba poświęcić na to, żeby komuś wysłać linka, aniżeli na przykład na tą samą sprawę odpisywać albo się spotykać, nie wiem, z 5, 6, 10 zespołami. To oczywiście im większa jest skala w organizacji, im więcej jest zespołów w organizacji, tym więcej benefitów można czerpać z takiego podejścia, zastosowania tego Team API. No i też dzięki temu unikniemy szeregu nieporozumień. Na zasadzie ktoś zrobi nam wrzutkę do naszego repozytorium, okaże się,
że dostępy są źle skonfigurowane i mogą na przykład dać approve'y do pull requesta i sami sobie zmerdżować coś do naszego repozytorium i w ten sposób jakiś obcy kod bez żadnego review albo nawet z jakimiś błędami logicznymi albo nieotestowany trafi do naszej aplikacji i będziemy co najmniej nieszczęśliwi z tego powodu. Więc dzięki takiemu podejściu możemy rozwiązać szereg tego typu problemów. Tak, chyba tyle o Team API. Dzięki, Michał. To jest bardzo fajny wątek tak jak Michał wspomniał, z książki Team Topologies, którą zdecydowanie polecamy i nadal uczymy się z niej. Za rok czy dwa zrobimy jakiś fajny odcinek na ten temat. Wracając jeszcze do tego, co się dzieje w Twitterze i co tam Elon Musk wyczynia. Wracając do wątku, o którym rozmawialiśmy, że są ludzie, którzy mogą lubić takie warunki. Trzeba przyznać, że też nie tylko wypływają w internecie, gdzieś tam na Twitterze i tak dalej, głosy tych wszystkich niezadowolonych deweloperów, którzy odchodzą, którzy sobie kpią z Muska i tak dalej, ale też pojawiają się głosy, sygnały, jakieś zdjęcia i tak dalej od osób, które po prostu za nim idą, które, nie wiem, śpią w biurze, cisną projekty. Czyli na pewno są takie osoby i zastanawiam mnie, czy to nie jest tak, że, nie wiem, tworząc takie środowisko właśnie takie, a nie inne, nie pozbawiamy się możliwości tego, żeby pracowały dla nas osoby, które lubią, tak, nie wiem, cisnąć właśnie. Znaczy na pewno się pozbawiamy takiej możliwości, ale pytanie, czy to jest dobrze, czy to jest źle i czy jest możliwość, żeby odpowiedzieć na potrzeby i takich osób, które potrzebują jakiegoś spokoju większego i ustatkowania, i takich osób, które lubią cisnąć i wiecie, i lubią hardkorową pracę. Wykorzystując taką słynną odpowiedź, bardzo popularną wśród konsultantów, czyli to zależy. I to zależy po prostu, co kogo motywuje, bo jeżeli mówimy o tej pani, która tam pokazywała zdjęcie na Twitterze, że śpi w jakimś tam śpiworze w biurze, no okej, poszła za Elonem, jakby dostosowuje się do jego narzuconych wymagań. Natomiast pytanie, jaką ma motywację? Może dla niej motywujące jest to, że właśnie chce zobaczyć, jak to jest w takim wyzwaniu. Do tej pory może ta praca była dla niej bardzo nudna, a teraz się czuje właśnie spełniona, bo ona ma właśnie flow i dla niej drive'em jest taki, za przeproszeniem, zapieprz, tak? Natomiast druga kwestia to taka, że wszystko zależy od poziomu, powiedzmy, stanowiska, które ktoś ma w organizacji, stażu pracy i też jakie ma dodatkowe benefity od firmy. Bo jeżeli jestem, powiedzmy, na stanowisku programisty i pracuję w firmie od pół roku, dajmy na to, no to pewnie nie będzie mi się trudno rozstać z tą firmą, bo nie ponawiązywałem jeszcze jakichś głębszych relacji z kolegami, nie jestem może jakoś super zintegrowany z zespołem i dla mnie w tym momencie odejście z tej organizacji, zmiana pracy to nie jest jakaś duża rzecz. Natomiast jeżeli pracuję w firmie, dajmy na to 8 lat, akurat ja pracuję w EMAG-u 8 lat, jestem mocno zintegrowany z organizacją. Lubię tą atmosferę, lubię pracować z ludźmi, którymi pracuję na co dzień. Plus jeszcze oczywiście na jakichś wyższych, wysokich stanowiskach menedżerskich, no to nie jest tak, że dostaje się tam wynagrodzenie, czy tam raz na jakiś czas jakąś dodatkową premię, no tylko można mieć od firmy jakieś inne benefity, na przykład opłacone jakiś długoletni program szkoleniowy. Zrezygnowanie z pracy w takim momencie dla takiego pracownika może oznaczać dużą taką stratę osobistą, rozwojową na przykład, albo jeszcze inne benefity, powiedzmy, od firmy, które dla pracownika w tym momencie są kluczowe, powiedzmy, nawet ważniejsze może niż samo wynagrodzenie. Inna kwestia jest taka, że co jeszcze zauważyłem w tweetach, które się pojawiały na temat tej całej sytuacji, która teraz się odbywa, jest cała masa w Twitterze osób zatrudnionych, które pracują na podstawie wizy H1B, czyli takiej wizy pracowniczej dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów, gdzie obcokrajowcy, którzy pracują w Stanach Zjednoczonych, na tej podstawie mogą pracować tylko dla danego pracodawcy. Jeżeli chcą zmienić pracodawcę, to z tego, wedle mojej wiedzy, muszą się ubiegać znowu o taką wizę. W zasadzie to nie oni ubiegają się o tą wizę, tylko pracodawca dla nich. Więc w momencie, kiedy zrezygnują z pracy dla aktualnego pracodawcy, a pracują na podstawie tej wizy, no to pojawia się u nich taki problem, że mogą musieć opuścić po prostu terytorium Stanów Zjednoczonych. No, ja też myślę, że to zależy, ale uważam, nie ma nic złego, że ludzie tam pozostają tam w Twitterze, ludzie tam odchodzą. Tutaj musimy zawsze pamiętać, że to jest praca
i to nie jest, praca nie zawsze jest twoje całe życie i musisz najpierw, tak by mówiąc, zgodnie z twoimi pryncypami. Jeżeli na przykład do naszej firmy przyjdzie taki Elon Musk i to nie będzie zgodnie z moimi pryncypami, to tutaj nie zależy, ile tych benefitów będzie w firmie, to ja po prostu nie będę czuła dobrze, pracując pod takimi warunkami. Ja nie widzę nic złego przy tym. On robi to, co uważa za potrzebne. Bardzo dobrze, że na rynku istnieje dużo różnych firm, do których można dołączyć. Plus z tego, co słyszałam, że w Twitterze fajna ekipa, to nie zawsze mogą stworzyć jakiś swój startup. Nie wiem, jakiś tam Twitter, do którego nie będę dołączyć i ona zablokuje od razu, nie wiem. Ja uważam, że to jest takie naturalne, że ludzie odchodzą, ktoś zostaje i tutaj musisz sam zdecydować, co dla ciebie pasuje. Dokładnie tak, ja się też z tym wszystkim zgadzam, bo praca to nie jest wszystko, a właśnie te wszystkie takie przeszkody, czy wyzwania, czy może dla niektórych trudne sytuacje, no po coś one są, czegoś nas uczą, więc nawet jeżeli byście pracowali sami w takim otoczeniu, ja osobiście miałem taką przyjemność, kiedy spałem na klawiaturze i trzeba było gonić deadline, więc dokładnie rozumiem tą sytuację spania w biurze, kiedy trzeba to było i po prostu mi to nie pasuje, ale dzięki temu doświadczeniu, że ja doświadczyłem to osobiście, to ja wiem, czego nie chcę. I tak samo wy, patrząc na to, co się dzieje w różnych firmach, nie tylko u Elona, ale w różnych firmach, tak samo u nas, musicie zadać sobie pytanie, czy to, co dzieje się u was, to jest to, co wy chcecie robić, czy to tego nie chcecie. Jeżeli nie chcecie, to naprawdę nie ma co się z koniem kopać, bo tak jak Ania powiedziałaś, jest dużo fajnych firm, które robią fajne rzeczy, gdzie kulturowo możecie sobie się dopasować, gdzie możecie się dopasować na poziomie wartości i wtedy to będzie dużo lepsze niż siedzenie na siłę z kimś, kto robi biznes w sposób, który wam nie pasuje, którego po prostu nie akceptujecie i w takiej sytuacji po prostu uciekajcie jak najszybciej, bo nic dobrego z tego nie będzie. No, ja pamiętam takie projekty, gdzie spałem na klawiaturze, czy siedzieliśmy długo w nocy. Podobało mi się to, bo główna różnica była taka, że moi szefowie nie byli dupkami wtedy, więc to też robi dużą różnicę. Słuchajcie, będziemy kończyć. Aniu, Michale, bardzo wam dziękujemy, że przyjęliście nasze zaproszenie. Mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję. I chyba na koniec mogę powiedzieć dla takich liderów, którzy się inspirowały Steve'em Jobsem, teraz chyba będzie właśnie kwestia inspiracji się Elonem Muskiem. Jeżeli ktoś mówi, że no, ale Elon Musk tak robi, można sobie pozwolić czasem, no to odpowiedź jest prosta, ty nie jesteś Elonem Muskiem, ty nie jesteś Steve'em Jobsem, więc faktycznie warto jednak nie patrzeć ślepo w takie metody, które oni stosują. Słuchajcie, na stronie naszego odcinka damy linki do wszystkich książek, materiałów, o których wspominaliśmy, damy też kontakt na LinkedInie do Ani, do Michała, jeżeli chcielibyście z nimi porozmawiać, skontaktować się na te tematy, które poruszyli. Bardzo wam dziękujemy, że nas odwiedziliście. Aniu, Michale, bardzo dziękujemy naszym słuchaczom za to, że wysłuchaliście tego odcinka. No i cóż, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, co robimy, to zapisujcie się na nasz newsletter na stronie nerd.management/newsletter i do zobaczenia w następny wtorek o 8:00. Trzymajcie się, cześć! Cześć! Dzięki za zaproszenie i cześć. Dzięki, cześć.